Witam stalkiery w mojej piwnicy, gdzie dziś będziemy omawiać kolejny, w sumie to pierwszy pistolet myśli radzieckiej, wschodniej, jakim jest Makarow. Słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z pistoletem Makarowa. Zadłużyłem się u Sidorowicza na niego na kolejne 4 larpy. Jest on marki WE, nie jest to żadne KWC, ani KJW, ani nic w tym stylu. Jest to WE, wersja srebrna z tłumikiem, jak widzicie. I słuchajcie, bez przynudzania przechodzimy najpierw do feelingu tego. To jest coś wspaniałego. Nie wyobrażam sobie, jak ja w ogóle poprzednie larpy grałem bez tej repliki, to nie mam pojęcia. Dla tych, którzy wiedzą, co to jest pistolet Makarowa, czy tam Bajkał, to nie będę tutaj przynudzał i możecie przeskipować z 15 sekund, a dla tych, którzy nie wiedzą, jest to pistolet, który powstał jako następca TT-33. Miał mieć pocisk słabszy. Pistolet był stworzony do tłumienia zamieszek i pokazywania swojego autorytetu, więc pocisk jest tutaj słabszy 9,18. Dzięki czemu pistolet też jest o wiele lżejszy, mniejszy i ma to swoje wady i zalety, bo jak ja mam dość małe dłonie, to jest idealny w jednej ręce. Jednakże jeśli chcecie go złapać w obie, no to macie troszeczkę problem. To jest pistolet typowo do egzekucji strzałem w tył głowy z jednej ręki. I co tutaj na pierwszy rzut oka się rzuca? Bezpiecznik. Słuchajcie, jak macie pistolet nabity, to możecie go sobie, nie wiem jak to się nazywa, to jest chyba decocker po angielsku, nie mam pojęcia jak to się nazywa po polsku. Jeśli nie macie pewności, czy pistolet jest nabity, robicie tak. O, teraz nie zaskoczyło, widzicie, zabawka. I już macie kurek zdjęty. To jest po prostu coś wspaniałego. Oraz zmiana magazynka. Zmiana magazynka odbywa się tutaj, jest od dołu dźwignia, nie ma tutaj żadnego manipulatora. Mi się to osobiście podoba. Fajne, przyjemne magazynki. Co do magazynków, słuchajcie, zamówiłem pistolet. Oczywiście pistolet przychodzi z jednym magazynkiem i zamówiłem drugi magazynek. Wszystko zamówiłem ze sklepu Taiwan Gun, nie jest to sponsorowane nic w tym stylu i sklep się trochę nie popisał, ponieważ ten drugi magazynek od nowości nie trzyma gazu. Ja go przerobię sobie w HPA, więc mnie to nie boli. No ale niesmak. Wczoraj go nabiłem gazem i dziś jeszcze słychać jak się ulatnia, nie wiem, spróbuję to jakoś. Nie wiem, albo słychać, albo nie, także kicha. W zestawie jest również tłumik. Tłumik możecie sobie po prostu wkręcić. Pistolecik wtedy fajnie wygląda. No, trochę tłumi, ale to wiecie. Albo możecie też, słuchajcie, i to jest bajer. W zestawie dostajecie lufę. Tą lufę też sobie możecie wkręcić. Następnie nakładacie na to tłumik. I tym sposobem macie dłuższą lufę i więcej FPS-ów. Niestety nie mogę przechronować go, bo mój chronometr się zepsuł. A testy ze strzelnicy, tak to nazwijmy, dziś są niemożliwe. Więc wybaczcie mi. Ale z około 300 FPS robi Wam się około 360 FPS, co jest świetne i w tym samym momencie macie mniej więcej 2 razy taki zasięg skuteczny. Pokażę Wam jeszcze jak się go rozkłada i w sumie to chyba będzie tyle. Słuchajcie, żeby rozłożyć ten pistolet, na początku miałem z nim mały problem, trochę za dużo M9 i innych beret. M9 i innych 1911 się przewinęło przez moje łapy. Wyciągamy magazynek, odciągamy to w dół i zamek nam schodzi. I to jest całość. Tak wygląda pistolet, tak wygląda moje zadłużenie się u Sidorowicza. I żeby go złożyć ponownie tutaj, nie jest to jakieś uciążliwe, ale pierwszy raz zajęło mi to trochę za długo, bo tutaj trzeba go na prowadnicę idealnie włożyć. I tu się zaczyna delikatny problem, ponieważ to musi być całkowicie w dole, ten dings, ten kabłąk, to się chyba kabłąk nazywa. I teraz zaczyna się wrzucanie go na prowadnicę. Nie jest to zbytnio przyjemne, jak mam być szczery. Dlatego mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić za często, że hopapa trzeba będzie wyregulować. 3 hours later.
Dobra, wlazło, słuchajcie, wlazło, to po prostu musicie idealnie trafić na tą prowadnicę. I w tym momencie pistolet znowu jest złożony. Jak widzicie, ergonomia tego jest po prostu genialna. Oczywiście to nie jest żadna stal, to jest WE, to jest najlepszy makaron z dostępnych na rynku tak naprawdę. I nie ma tu nic stalowego, to jest wszystko znalowe, no ale wiecie, szanujmy się, ta replika nie jest do osiągów, ona jest do wyglądu, prawda? Według mnie wygląd jest piękny, ja sobie tutaj grawery zrobię, ale jeszcze nie powiem wam jakie. Oraz wymienię okładziny. Replika jest bez kulek, ja mam okulary, także spokojnie. Tak to działa. Uważam, że jeśli chodzi o... W sumie nie wiem, czy powinienem ten film prowadzić w takim stylu. No wiecie, stalkiery. Jak będzie wam się podobał taki, można powiedzieć, głupkowaty akcent, co u Sudorowicza, co dopiero byłem i jak kupił taki pistolet, to dajcie znać w komentarzu. A jak wolicie takie normalne gadanie, bez pierdzielenia, bez zrobienia z siebie jakiegoś głupka tam z frakcji, co chodzi na czerwono, to wiecie, też dajcie znać. Ale w bardzo dużym skrócie, czy ja polecam ten pistolet, tą replikę? Jak najbardziej, słuchajcie, to jest po prostu coś wspaniałego. Leży to w ręce idealnie, wyważone jest to idealnie. Z tym tłumikiem to po prostu wygląda kosior. Tak naprawdę jedyny minus, chyba tylko jaki znalazłem, to jest taki, że czasami ten zwalniacz nie zadziała. Oraz raz mi się zdarzyło, że magazynek nie chciał wejść do końca, to wtedy było trzeba odciągnąć ręcznie zamek, wsadzić magazyn i go spuścić. O. Dziękuję za oglądanie i widzimy się na kolejnym materiale, prawdopodobnie o replikach gazowych. O, a tu taki mały bonusik, jak wygląda nagrywanie Airsoftu na mój kanał. No, to tak jakby ktoś mówił, że się nie staram.